Witam was bardzo serdecznie, Terniczycy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest to changelog patch note 7.41, tak jak obiecałem wam w poprzednim odcinku, w którym informuję o eventach wakacyjnych, gdzie pewnie nade mną gdzieś tutaj się wyświetla adnotacja do tego odcinka, jeżeli chcecie się zaznajomić z eventami, które nas czekają w wakacje, nas was. Także zapraszam do zapoznania się z tym odcinkiem. A my dzisiaj przechodzimy sobie do patcha 7.41, o którym mówiłem. Patch, pewnie jak oglądacie ten odcinek, to jesteście pół godziny przed patchem. Wydaje mi się, że wrzucę go na 10, ewentualnie może wcześniej, także będziecie już zaznajomieni. W tym patchu planowane są zmiany przede wszystkim questów, wyzwań dziennych i tygodniowych, zmiany w Daimonicie, kilka tam dodatkowych poprawek, bo ja już oczywiście się zaznajomiłem z tym patchem, no i oczywiście nowe questy na talii. Dlatego przejdźmy sobie do sedna. Patch wchodzi 17.07.2024, czyli środa, godzina 10:30, potrwa około 90 minut. Nowe zadania i krainy w talii. Prowadzenie zadania pobocznego Prekursor. Zadanie rozpoczyna się u Mirodana w siedzibie pozostałych. Wymogiem jest 57 poziom. Czyli mamy tutaj questik na 57 poziom. Pewnie dzisiaj, czyli w środę, w momencie, w którym wchodzi ten patch w godzinach wieczornych, możecie dzisiaj u mnie zobaczyć na pewno robienie Seleny na streamie i chyba sobie skoczę zobaczyć, jak wyglądają te questy, żeby mniej więcej wam to pokazać na żywo, jak robić te questy. I co za nie jest oczywiście. Prowadzenie zadania pobocznego i póki śmierć nas nie połączy. Zadanie rozpoczyna się u Kudłatego w siedzibie pozostałych. Wymogiem jest 58 poziom postaci. Prowadzenie zadania codziennego Intruzi. Zadanie rozpoczyna się u Mirodana w siedzibie pozostałych. Wymogiem jest 65 poziom postaci. Prowadzenie 4 nowych krain ogólnodostępnych. Podziemia, parter i piętro Uniwersytetu. Pracownia u pozostałych oraz jednej związanej z zadaniem pracownia Ebossa. Czyli tutaj dostajemy podziemia, parter, piętro Uniwersytetu, pracownię i jeszcze dostajemy pracownię Ebossa. Także jakieś tam trzeba będzie zobaczyć, jak oni to ładnie zrobili, bądź nieładnie, ocenimy. I teraz zmiany i poprawki w wyzwaniach dziennych i tygodniowych. I tutaj widziałem, że bardzo zadbali o druida, ale już przechodzę do sedna. Zmiana w sposobie resetowania bonusu do nagród w wyzwaniach dziennych. Bonus nie będzie już tracony w całości, to jest bardzo ważne, po jednym dniu niewykonania wszystkich wyzwań, ale będzie spadał stopniowo aż do zerowania. Czyli, że jeżeli po pierwszym dniu nie zrobicie jeden dzień, nie wiem, mieliście tam 15 dni, nie zrobiliście, będziecie mieli o jeden poziom niżej, czyli będziecie mieli 14. Po 2 dniach już nie jest też o 1, tylko już jest o 3. Potem po 3 dniach jest o 4, po 4 dniach jest tak coraz więcej. Także trzeba się, no fajnie, że się nie resetuje do zera, tylko jednak to spada, no na pewno gdzieś tam w którymś momencie uda wam się uratować i nie zzerować tego, jak macie dobrą seryjkę. Zmiany w ilościach przyznawanych kluczy za wyzwania związane z instancjami. Zwiększenie w przypadku wyzwań łatwych i normalnych do 2 i 5 kluczy. Był bodajże 1. Zmniejszenie w przypadku wyzwań trudnych do 15 kluczy, a było 18. Czyli to jest takie zbalansowanie, nie wiem, czy było warto to ruszać, bo jednak mówię, te tropy są dosyć drogie. Ale dobra, faktem tu jest 2 i 5, więc spoko. Zmiana w wyzwaniach polegających na zbijaniu bossów. Pokonanie trudniejszej wersji bossa będzie zaliczało wyzwanie polegające na pokonaniu jego łatwiejszej wersji. Nagroda pozostanie bez zmian. W przypadku posiadania kilku wyzwań na tej samej instancji, na tego samego bossa, ale z różnych ścieżek, czyli poznanie, przygoda, wyzwanie, w pierwszej kolejności zaliczone zostanie trudniejsze. Ale to i tak chyba, no to i tak trzeba robić maksa. Czyli wyzwanie. Zmiana w sposobie naliczania kosztów przelosowania wyzwań tygodniowych. Uzależnienie kosztu resetu od ilości kluczy, które dają zadania. Czyli co? Czyli te, które dają po 15, bo teraz już będzie 15, będą droższe pewnie. Dodanie 4 wyzwania związanego z instancjami bossowymi. Ok. Poprawienie sposobu odbierania buffów tygodniowych.
oknie odbioru nie będzie już zaznaczony domyślnie żadne buffy. Aha, bo ktoś się pewnie mógł rypnąć, jak tam na tych okienkach już było pozaznaczane. W celu wyeliminowania przypadkowego odbierania domyślnie zaznaczonych buffów. Spoko. Dodanie od razu widocznej ilości kluczy w oknie wyzwań tygodniowych. To już będzie jakiś tam paseczek i na tym paseczku będzie po prostu pokazane, ile aktualnie mamy kluczy. Dodanie powiadomienia na zakładce panelu bocznego, jeśli jakieś wyzwanie zostało wykonane, a gracz nie miał otwartej tej konkretnej zakładki. No i to jest dosyć spoko, bo wiele razy się złapałem na tym, że gdzieś tam musiałem zescrollować i się okazało, że mam questa zrobionego. Okej, jest git. Usunięcie możliwości wylosowania umiejscowienia skrzynki z wyzwań dziennych we wnętrzach na podwórcu Harlwood i we wnętrzach Devires. Czyli już nie będzie tam w tych miejscach skrzynek. Dodanie wszystkich bossów spod lodu do wszystkich wersji trudności wyzwania polegającego na ich pokonaniu. Czyli teraz już nie będzie tak, że macie Widwara i Wołga i wam się losuje wąż i nie możecie zrobić tego questa. tylko już będą wszystkie 3. Dodanie kompasu do wyzwań, znajdź skrzynkę i wykonaj zadanie codzienne. Czyli spoko, teraz będzie was prowadziło do questa i do skrzynki, jest ok. Dodanie strefy Demoter obok Bairn jako dodatkowa opcja w wyzwaniu Pokonaj Elitę na ostatnich przedziałach. Czyli chyba Hetaga, ale nie jestem pewien. Zmiany balansowe, mówimy o tej grupce, z której leci dusza Wrolinga. Zmiany balansowe w ilości potrzebnych do zaliczenia niektórych wyzwań, spoko. Usunięcie losowania niektórych bossów ze ścieżki wyzwania. Gartmok na przedziale 55-69, Modliszka i Tygrys na przedziale 70-89, Konstrukt i Jaskółka na przedziale 90-109. Zmiana w wyzwaniach wzmocni postać za pomocą buffa i zdebuffuj przeciwnika. Jeśli gracz nałoży efekt, to kolejne wbicie w czasie jego trwania tego samego efektu nie będzie już naliczany. Aha, okej. No to jest taki akurat... No pewnie jakoś nieładnie to wykorzystywaliście. Zmiana wyzwania. Pokonaj przeciwnika w pojedynkę na pokonaj przeciwnika bez pomocy innego gracza. Oznacza to, że będzie się zaliczać, jeśli w walce poza graczem uczestniczył też zwierzak. A to nawet nie wiedziałem, że się nie zaliczał. Że nie zaliczało jak z motylem coś biłem. Zmiana w wyzwaniu. Odczaruj siebie lub sojusznika. Będzie zaliczało tylko negatywne efekty. Aha. Czyli pewnie ktoś dawał źródło i mył myjką i zaliczało. No to spoko. Taki w sumie mały błąd. Zmiana sposobu działania wyzwań polegających na zadawaniu obrażeń biernych. Będą polegały na nakładaniu efektów zadających obrażenia bierne. Aha. Czyli wystarczy, czyli pewnie będzie zmniejszona ilość. Czyli wystarczy, że nałożę podpalenie, a nie ile zadam tym podpaleniem. Spoko. Zastąpienie wyzwania zadaj obrażenia bierne wyzwaniem odbierz PA. Puli zadań dla druida, czyli teraz już nie ile oski biją, tylko musicie wrzucić te oski. No i git. Zastąpienie wyzwania przywróć kondycję wyzwaniem polegającym na wzmocnieniu postaci za pomocą wzmocnienia lub źródła natury w puli zadań dla druida. Czyli teraz tak samo tutaj też. Tylko rzucić to musicie, a nieważne ile to przywróci. Dodanie do puli wyzwań ułudu wyzwania polegającego na zwiększeniu zużycia zasobów u przeciwnika, czyli wrzucanie truty, spoko. Poprawienie błędów w wyzwaniu zabierz manę przeciwnikowi. Nie zaliczało many, którą voodoo zabrał, ale nie przejął ze względu na pełne zasoby. Czyli teraz czy będziecie pełni, możecie ją naciągać. Poprawienie błędu z zabieraniem dostępu graczowi do zleceń po ich wykonaniu. Dotyczy zleceń, które gracz otrzymał w ramach wykonania jakiegoś zadania, np. niebezpieczny trakt bądź mroźne badania. Dodanie nowego wyzwania dziennego na przedziale poziomowym 70-89 polegającego na wykonaniu Daily Questa Intruzji. Nie wiem, czy robiłem kiedyś tego Daily Questa, chyba nie. Nie pamiętam. 70-89 to zdobyć. Nie pamiętam. Poprawienie błędu z brakiem naliczania do wyzwania zdobądź złoto. Złoto pochodzącego z głównych nagród za wyzwanie dzienne i tygodniowe. A no, mogło się nie zaliczać. Złota pochodzącego z głównych nagród z wyzwań dziennych i tygodniowych. No, to mogło tak być. A tam się dostaje dużo. Okej, to fajnie, że to zmienili. Inne pomniejsze poprawki balansowe, mechaniczne i tekstowe.
Inne zmiany i poprawki. Nowe tła walki w miejscach obecnych teł, wnętrz i jaskiń. Czyli będziemy mieli nowe wnętrze jaskiń i wnętrz. Dodanie znacznika na mapie świata wskazującego cel wyzwań dziennych i zleceń. Spoko. Dodanie zabezpieczenia przed możliwością niewylosowania żadnej profesji na instancji Tarula. Jeśli mechanizm nie wylosował, to po kilku sekundach wylosuje jeszcze raz. Czyli tutaj jakieś poprawki do Tarula. Dodanie opcji wymiany legendarnego daimonitu na zwykły po 10 i 100 sztuk. Poprawienie nagrody w dodatkowych daimonitach instancji Tarula ze ścieżki wyzwania. Jeśli gracz nie jest w trakcie tworzenia legendy, to będzie dropił zwykły daimonit, a nie legendarny. Aha. Czyli jak się nie miało epika, to się dropiło legendarny, a w sumie nie był ci potrzebny, a teraz będziesz dropił zwykły. Czy czysto teoretycznie dzięki temu już sobie mogłeś dropić ten legendarny nie mając epika. No dobra. Chyba poprawka, naprawa błędu. Poprawienie błędu z brakiem resetowania się czasu odnowienia o 4, jeśli czas ten był przypisany do zwierzaka. Zadanie tresura. Tresura? Tresera chyba. Albo nie, tresura, dobra jest. Nieważne. Tak się nazywa quest. Poprawienie błędu z brakiem wyświetlania po relogu dodatkowych zasobów z buffa gildiowego i tygodniowego. Wyglądało, jakby gracz miał niepełne zasoby. To jest jedno, a drugie jest takie, że nieraz gra nie łapała, że macie możliwość siadania wszędzie. Nie mogłeś po prostu usiąść. Poprawienie błędu w zadaniu codziennym Sokolniczka dotyczącego możliwości losowania jajka aż do momentu, gdy nie będzie rozbite poprzez handlowanie Gabrysią z innymi graczami w trakcie etapu, czyli ludzie się wiewiórką wymieniali, spoko. Natomiast nie był aż jakiś bardzo must have, żeby aż tak kombinować. Poprawienie błędu z możliwością ogłuszenia wrót do śmiercichy. Nie wiem co to jest śmiercicha, nie widziałem albo się nie przyjrzałem. Konwersja daimonitu, zdobytego w okresie od ogłoszenia zmian w craftingu legendy do momentu ich wprowadzenia na legendarny daimonit. Konwersji podlega tylko daimonit graczy, którzy w momencie aktualizacji mają aktywny proces tworzenia legendy. Ilość przekonwertowanego daimonitu jest proporcjonalna do ilości daimonitu możliwego do zdobycia na wykonanych przez graczy instancjach ze ścieżki wyzwania. W okresie dodatkowo powiększone o 30%. No i inne pomniejsze poprawki graficzne, mechaniczne i programistyczne, czyli shadow nerfy na jaskółkę. Mordeczki, mam nadzieję, że ten patch note wam rozjaśnił. Cieszę się, że nie musieliście tego czytać, tylko ja wam to powiedziałem. Jeżeli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapeczkę, zostawcie suba, bo jak zawsze najlepsze info u polskiego Hitmana. Ja wam życzę dropika, wbijajcie dzisiaj na streamka Selena i testujemy nowe questy. Wieczorkiem na Twitchu, link gdzieś na górze się wyświetla. Trzymajcie się, na razie, cześć, yo! Tak, wydaje mi się, że wrzucę go na... No kur...